Witamy wszystkich w Reunion, części terytorium francuskiego. Jedziemy teraz na bardzo widowiskowej drodze i bardzo znanej w tym regionie, to znaczy drodze po morzu. Jesteśmy na moście, na morzu i ona objeżdża ten cały cypelek. Możecie go tam zobaczyć. Tam. 2 dni po jeździe po lewej stronie drogi jestem znów na prawej. Wszystko się zmienia, ale mieliśmy trudną tu podróż. W zasadzie nie spaliśmy, oprócz godzinki w samolocie. W zasadzie nie spaliśmy od 2 dni. 15 minutach na podłodze na lotnisku. Jedziemy już na nasze nurki, więc nie ma co tracić. 30 godzin na Reunię. Czas. Start. Co tam, misiaczku? Kupujemy świeżego łososia. Nie, tyńczyka. Świeże rybki. Za 8 euro mamy 4 kawałki steka. Jak? Perfekt. Perfekt. Nie ma naszych euro. Tuńczyk. Boże. Gdzie jesteśmy we Francji? Jesteśmy na miejscu od 2,5 godziny. Już przejechaliśmy do sąsiedniej miejscowości i właśnie się szykujemy na naszego pierwszego i drugiego. I drugi równocześnie będzie naszym ostatnim nurkiem, tym razem na Reunion. Niewiele się dowiedzieliśmy co do tego, co zobaczymy pod wodą, poza tym, że rafę koralową i zobaczymy jakąś rybę, ale jaką to nie wiadomo. Jesteśmy już po naszym nurku. Dzisiaj w samolocie zasnęliśmy jak kamień. Oczywiście spaliśmy tylko chyba 1 godzinę czy 1,5 tej nocy, ale zasnęliśmy jak kamień i z tego tytułu nie odtykaliśmy sobie uszu przez całą podróż, co skutkowało tym, że dzisiaj miałam olbrzymie problemy z wyrównaniem ciśnienia w uszach. Strasznie bolesna sprawa. No ale potem jak już w pewnym momencie mi się udało przynajmniej na tą głębokość 18 metrów zejść spokojnie, to sobie płynęliśmy. Były rybki, mureny, parrotfish, triggerfish, wiele różnych innych, ale końcówka naszego dzisiejszego dive'u skończyliśmy przepłynięciem przez takie dosyć wąskie jaskinki. No i właśnie w tych jaskinkach ponownie złapało mnie szczęście dnia dzisiejszego, a mianowicie problemy znowu z wyrównaniem ciśnienia, jak również to, że już prawie nie miałam powietrza. Więc klasyk by Paulina skończyło się tym, że musiałam poprosić Mateusza o powietrze, chociaż dzisiaj akurat bardziej nasz instruktor się tym przejął i to on chciał mi je dać. Ale generalnie oceniam ten dive jako dobry, bo była przepiękna przejrzystość wody. To niesamowita była tutaj, chociaż trudny ze względów zdrowotnych dzisiaj dla mnie. To też duży prąd, prawda? Tak, teoretycznie miało nie być prądu, a praktycznie cały czas miałam wrażenie, że był prąd i co więcej takich, którym trzeba było walczyć, czyli nie płynęliśmy z prądem, a dużo częściej on był gdzieś tam z boku i trzeba było pod prąd podpłynąć. Niespodziewane. Ale lubię już z moim misiem
pływać, w końcu się mnie trzyma, nie ucieka nigdzie daleko, pomaga jak trzeba. Wreszcie się z niego zrobił prawdziwy nurek. Dzisiaj mamy wyjątkowy wieczór, a mianowicie spędzamy jedną, jedyną noc na tej wyspie, na terytorium zamorskim Francji, więc można powiedzieć, że jesteśmy w Europie, ale nie jesteśmy tak blisko. I zamiast pójść do restauracji i spać w Airbnb, postanowiliśmy wypróbować po raz pierwszy nasz nowy namiot dwuosobowy, który jest naszym nowym przenośnym mikroskopijnym domkiem. Śpimy na dziko, z widokiem na plażę, z szumem fal, jak słychać. No i przygotowaliśmy sobie z tej europejskiej okazji istną francuską ucztę z francuskimi serami, szynką, 2 butelkami wina, świeżymi, ciepłymi bagietkami, a nawet chyba się zdarzyło nam foie gras i oliwki gdzieś tam po drodze. Więc to jest nasz dzisiaj definicja romantycznego wieczoru w kempingu na dziko. Dzień dobry oglądacze. Witamy Was z Reunion, gdzie właśnie obudziliśmy się w naszym namiocie. Możecie się dziwić, jak to się stało, że po tych 77 dniach w podróży po Afryce nie mieliśmy dość już tego typu spanka, ale wbrew pozorom się zakochaliśmy w biwakowaniu i chcieliśmy to kontynuować co jakiś czas w dalszej części podróży. Więc mamy już nasz namiocik i chciałem Wam o nim opowiedzieć trochę, bo po pierwszej nocy ja cudownie spałem. Byliśmy trochę zmęczeni, ale wciąż bardzo dobrze się spało. Nasz namiocik jest leciutki, rozkłada się, nie jest za duży, bo ma tylko 1,5 kg. Mamy 2 matki, które są również bardzo lekkie, ale grube. Musicie zobaczyć. O, takie grube matki. I nasze cieplutkie, malutkie śmiworki Machowskiego. Odkąd Paulina mi rzuciła pomysł, że będziemy spać w namiocie, to trochę się doktoryzowałem z tematu kupowania i biwakowania na dziko. I myślę, że cały komplet jest naprawdę super. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić naszego przyjaciela Kurę, który nas ogląda, ponieważ on trochę jak ja, jak ma coś kupić, to nie może po prostu pójść do sklepu, tylko musi przeczytać wszystkie fora i wszystkie opinie i rozmawiać z wszystkimi ludźmi i dopiero wtedy może podjąć decyzję. Ale to nie czas zmarnowany, ponieważ nam będzie się super spało teraz w podróży. Huba, huba. Huba Huba się nazywa nasz namiot. Huba Huba. No i co? Pierwsza noc za nami. Lecimy zaraz na lotnisko. Poglądać jeszcze trochę Saint-Denis i Madagaskar. Więc mam nadzieję, że nie będziemy się budzić w kolejnych pięknych miejscach, tak jak tutaj, z dźwiękiem fal, z brakiem prawie samochodów i ludzi dookoła. Bo jest to cudowne. Jeszcze bliżej podróżowanie takiego fajnego. A co ja robię? A ja wstaję, idę od razu prosto nura do Oceanu Indyjskiego. Jak Francja, to muzea. Pierwszy raz od dawna jesteśmy w porządnej galerii malarstwa. Tym razem się nazywa Muzeum Léon Bière, która została założona przez 2 przyjaciół, Athenasa i Merlot. Byli to malarze z Reunion i
Chcieli mieć tutaj porządną, prawdziwą galerię i to było na początku XX wieku. Ale co ciekawe, nazwisko Dier, o które powstała nazwa tej galerii, on nie był malarzem, tylko poetą i bliskim przyjacielem. Więc jesteśmy w Galerii Malarstwa imienia poety. No to praca poetycka. Jest mały problem w rozczytywaniu poszczególnych opisów obrazów, ponieważ wszystko na Réunion jest po francusku. To absolutnie nikt nie mówi po angielsku. W sklepach, w galeriach, na lotnisku. Jedynym językiem jest język francuski. Jedyną osobą, którą poznaliśmy na całej trasie, która była w stanie powiedzieć 2 słowa, był Chińczyk z piekarni. Simon Albert Pussy. The Pussy. Very good. Załóż. Co tu jest napisane? Pussy. A to my wczoraj na plaży w Réunion. A gdzie jest nasza huba? To jest nasza huba szara. A to ja i ty. To nasz duch opiekuńczy. Jedna z mam. A przed nami pejzaże z Réunion. Wyglądają bardzo magicznie. Trochę jak ta wyspa. Il y a les élèves, il y a les profs et il y a l'académie de la sculpture et de la peinture. Et ces gens qui sont tous en haut. Witamy z Garwolina, gdzie pozdrawiamy naszą kochaną przyjaciółkę Alicję z podbióra notariusza Republiki Francji. Jakby Ala była reunionczyką, to by właśnie chodziła z swojego biura prosto na bagietki do hotelu Réunion.